Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art w kolejnej kosmetyczce miesiąca, tym razem lutowej kosmetyczce miesiąca. Troszeczkę szybciej się ona pojawia z tego względu, że pracuję nad tygodniem makijażu i chciałam Wam jak najszybciej pokazać ten odcinek, więc po prostu troszeczkę sobie poprzestawiałam te wszystkie moje filmy i pomyślałam, aby dzisiaj, w tym miesiącu zrobić sobie kosmetyczkę miesiąca taką typowo project penową. Zawsze dorzucam sobie jakieś kosmetyki do używania, jakieś nowości testuję i tak dalej. Pomyślałam, żeby w tym miesiącu skupić się tylko i wyłącznie na produktach, które zużywam, poza paletkami cieni. Także dajcie mi znać, co myślicie w ogóle o takim pomyśle i zaczniemy sobie od podsumowania ubiegłomiesięcznej kosmetyczki, o produktach, które testowałam, a mam coś Wam ciekawego do powiedzenia, także zapraszam do oglądania. W ubiegłym miesiącu używałam sobie tej paletki do twarzy Facetune od Maxmo i to jest wersja Facetune Light. No otwórz się. I to jest po prostu paletka taka klasyczna z bronzerem, różem i rozświetlaczem. Bardzo fajna paletka, bardzo lubię formułę Maxmo, jeżeli chodzi o bronzery, o róże, bo one są takie nieprzepigmentowane, że fajnie się po prostu nimi pracuje. Była też okazja, że wyjeżdżałam sobie tam na kilka dni, więc wzięłam właśnie sobie tą paletkę, żeby mieć, wiecie, jedną do wszystkiego, do makijażu całej twarzy i bardzo fajnie mi się sprawdziła. Ten bronzer dla mnie kolorystycznie super, róż też wygląda bardzo ładnie, tak zdrowo, odświeżająco. Rozświetlacz to taki, wiecie, klasyczny, szampański, jest ok, więc bardzo fajna paletka i bardzo fajnie mi się sprawdzała. No i używałam sobie w tym miesiącu Oden's Eye i powiem Wam, że aż mi jest szkoda, że już jest kosmetyczka miesiąca kolejna nagrywana, bo tak mi się cudownie tymi cieniami pracowało i tak mi się chciało po te kolory sięgać, no że sobie nie zdajecie sprawy. Oczywiście nagrałam odcinek z tą paletką, jeżeli chcielibyście zobaczyć tydzień makijaży, 6 propozycji ode mnie, taką kolorystyką, no to oczywiście koniecznie sobie obejrzyjcie, jeżeli jeszcze nie widzieliście, a sama paleta no to fantastyczna, bo matami bardzo przyjemnie się pracuje, one się fajnie budują, łączą, nie miałam z nimi żadnego problemu, ale też bardzo dużo przepięknych błysków, takich lekkich, toperowych, albo takich, wiecie, dosyć jasnych, że po prostu no, chciało się aż po prostu wkładać palce i nakładać to wszystko na oczy. Przepiękna jest paleta, taka jaśniutka, delikatna. Kolorystyka uważam, że jest bardzo, bardzo udana i bardzo fajnie mi się nią pracowało. Ale no, tej paletki używałam w zasadzie w połowie, jakby w drugiej połowie miesiąca, kiedy zaczęłam nagrywać odcinek dla Was, a wcześniej używałam praktycznie cały czas tych paletek, czyli tych świątecznych, które właśnie zostały stworzone w takiej wersji cieni pojedynczych, magnetycznych, a nie w formie palety. I powiem Wam, że też tak mi się cudownie po nie sięgało, tak chciałam, po prostu nie mogłam się doczekać dnia, kiedy wiecie, następny dzień i będę mogła zrobić następny makijaż i po prostu sobie poużywać tych kolorów. Przepiękna jest ta kolorystyka, bardzo mi odpowiadają praktycznie wszystkie kolory tutaj, takie delikatnie, wiecie, przybrudzone, leciutko zgaszone, takie, że spokojnie na dzień, taki wiesz, niebieściutki, czy taki jakiś zieloniutki, na luzaku, nie? Pięknie, pięknie mi się nimi pracowało, no i te błyski też są cudowne, po prostu są tak błyszczące, nie mogłam odkleić od nich palców, dosłownie chciałam codziennie ich używać i nadal jeszcze czuję się taka nienajedzona tymi paletami, jeszcze mam ochotę po nie sięgać i myślę sobie, dzisiaj bardziej brązy, czy dzisiaj złoto, czy dzisiaj zieleń, czy dzisiaj niebieski, czy dzisiaj żółty, pomarańczowy i tak dalej, po prostu mam podjarkę na maksa tymi paletami i jestem absolutnie zachwycona i nie chcę, żeby ten miesiąc się kończył. Po prostu świetnie mi się nimi pracowało. Także moje pierwsze zetknięcie z marką Oden's Eye bardzo pozytywne, bardzo pozytywne. Nie mam nic złego do powiedzenia na temat tych cieni. Te konkretne sprawdzały mi się super, bo wiem, że tam pisałyście, że niektóre jakieś tam, nie wiem, starsze, wiecie, jak to się mówi? Brain fog. No starsze palety, po prostu jakieś starsze edycje, starsze palety, po prostu starsze palety, że bywało różnie z tą jakością, że raz, wiecie, się trafiała super, raz średnia. Tak te dla mnie petarda. Dla mnie kocham, po prostu uwielbiam je, uwielbiam. Na pewno ze mną zostają w mojej kolekcji. Nie ma w ogóle szans, że je zdeklateruję, nie? Albo oddam. No. Przechodzimy zatem do
lutowej kosmetyczki miesiąca. No i zaczniemy sobie chyba od bazy w takim razie. Aktualnie zużywam sobie bazę ze Stars i Wedla. Lubię tą bazę, naprawdę fajnie mi się jej używa. Oczywiście chciałabym, żeby już się zużyła, bo mam w kolejce jakby kolejne do zużywania, ale to tylko dlatego, bo tak to jest naprawdę bardzo przyjemna. No i czuć, że fajnie zwiększa przyczepność produktów i fajnie się one na tej bazie zachowują. I mam, wiecie, jak prowadzę Project Pan, czyli projekt, którym jakby zużywam sobie, koncentruję się na konkretnych kosmetykach, to często mam też tak troszkę coś z boczku, takie, że to nie jest Project Pan, ale tak sprawdzam, czy chciałabym, żeby było. I mam aktualnie ten krem BB Sensum Mare, bo mam backup, więc chciałabym, wiecie, może zużyć sobie po prostu tą, nie wiem, mniej więcej połowę, która tutaj została i żeby mieć po prostu, nie mieć 2 sztuk, tylko jedną, ale zauważyłam, że ten krem BB nie zachowuje się fajnie z tą bazą, że tak nie do końca one się tak kleją i potem potrafi się tam mi coś w ciągu dnia zważyć i tak dalej, a zawsze zachwalałam, że przecież ten krem BB u mnie się świetnie utrzymuje i tak dalej, więc podejrzewam, że jest to wina bazy. Także tym razem sobie nie użyję, no myślę, że w takim razie jakby może wrzucę sobie do Project Pan ten krem BB, jeśli w momencie, kiedy zużyję tą bazę, no bo jakby no oba, no to będę albo chciała użyć tego, albo tego, no nie będzie się to kleiło. Także widzicie, dobrze jest mieć coś takiego, wiecie, żeby sobie najpierw posprawdzać, poplanować i wiecie, pokombinować różne jakby kombinacje, żeby podjąć decyzję, co jest spoko, a co nie. Przejdę sobie w takim razie do korektora i ja mam w Project Pan te korektory Expert z Glam Shopu rozświetlające, 1 i 3 i ja sobie najczęściej je po prostu mieszam. Tu mam 3, ona jest trochę ciemniejsza, ale też fajnie przy jakichś takich zasinieniach właśnie używać takiego troszeczkę nie za jasnego koloru. O, może tak. Może nie ciemniejszego, co nie za jasnego. To są mało satysfakcjonujące produkty w Project Pan, bo nie widać ich zużycia, nie widzimy, ile to jest tego progresu i w którym momencie ten produkt nam się skończy. I tutaj rozklepuję sobie gąbeczką, to jest gąbeczka akurat z Sensum Mare, ona jest świeżo uprana, ale jest odbarwiona, więc to nie jest tak, że jest brudna. I powiem Wam, że jest super ta gąbeczka, jest tak mięciusieńka, tak przyjemna. Bardzo, bardzo mi ona podpasowała. Dawno nie używałam tego podkładu, to jest mój absolutny ulubieniec Lancome Ton Idol Ultra Wear, którego mam już w ogóle niedużo, jakby tak z tyle mi zostało. Także tak też trochę oszczędzam, bo wiem, że jak zużyję, to będę musiała kupić kolejny. To jest mój taki must have. I użyję sobie właśnie gąbeczki do jego aplikacji. Podkładem, po który sięgam ostatnio najczęściej, to jest zdecydowanie ten dubajski ze Starsów. Mam na myśli te. Już Wam mówiłam wielokrotnie o tym, że bardzo, bardzo mi podpasowały do też takiego jakby stylu malowania, który ostatnio preferuję. Ale też chciałabym po prostu używać innych podkładów, żeby one po prostu schodziły, więc wiecie, jak koniecznie muszę użyć tego, to używam tego właśnie ze Starsów, ale raz na jakiś czas chociaż sobie poużywać jakichś innych. Nawet wiecie, biorę sobie te moje takie, wiecie, kufrowe typowo, czyli dla klientek jakieś tam podkłady, zresztą między innymi ten i po prostu tak, żeby sobie raz na jakiś czas poużywać. Póki nie mam nic w Project Pan i nie jestem przymuszona do zużywania czegoś konkretnie, no to sobie tak lawiruję między tymi moimi podkładami. Odcień, który teraz używam, to jest 235N. Te podkłady, one ogólnie leciutko ciemnieją, więc ten 235N to jest taki mój standardowy kolor, ale może być tak, że on leciusieńko się przyciemni i tutaj będzie, chyba już nawet widać, że robi się takie leciutkie odcięcie. Więc on jest taki właśnie bardziej na wiosnę, lato, jesień. A zimą to tak dobrze, żebym go sobie leciutko rozjaśniała. Dzisiaj tego nie zrobiłam, bo w sumie chyba zapomniałam. Ale nic straconego, bo jest na to taki fajny trik. Bierzecie sobie po prostu swój korektor pod oczy, jeżeli jest jaśniejszy i nakładacie sobie troszeczkę tego korektora w to miejsce. Czyli na linię żuchwy, pod kością policzkową i rozklepujecie sobie delikatnie. To nie musi być kryjący korektor. I on nam, wiecie, tutaj ładnie łączy się z odcieniem szyi, więc nie ma tego efektu odcięcia, a buzia zostaje, wiecie, tak jak była i jest ok. Zobaczcie, mi się wydaje, że od razu jest odrobinkę lepiej. I teraz będę sobie sięgała po bronzer od Ireny Eris w odcieniu Warm, ciepłym. I żeby Wam nie spoilerować, jak on aktualnie wygląda, bo przecież zbliżamy się również do update'u Project Pan, więc nie chciałabym Wam dokładnie pokazywać, ile go jest. Użyję sobie go troszeczkę
na twarz i jak widzicie nie przypudrowałam sobie skóry. Tak ostatnio bardzo lubię nakładać bronzer. Wiem, że się mówi, że suche powinno się nakładać na suche, mokre na mokre, czyli suchy bronzer najlepiej na przypudrowaną już skórę. I to jest racja, oczywiście to jest najbezpieczniejsza opcja, ale to nie znaczy, że jak nałożymy na mokro, to jest coś złego. Chodzi o to, że po prostu jest większe ryzyko stworzenia jakiejś plamy, niedotarcia, nie roztarcia sobie zbyt dobrze, ale jeżeli znamy dobrze swój kosmetyk, jeżeli znamy dobrze swój podkład, który nie jest za mokry, jeżeli pędzel nie jest za twardy, za sztywny, za silny, a bronzer nie jest za bardzo napigmentowany, to nie ma tutaj żadnego ryzyka. Kwestia po prostu wyczucia swojego kosmetyku. Musimy znać swoje kosmetyki, wiecie? Po prostu wiedzieć, jak one się zachowują, z czym one się tam dobrze, że tak powiem, jedzą, z czym nie. Musimy je rozumieć, ale nie jak psycholog swojego pacjenta, tylko po prostu jako produkt. Okej, no bardzo ładnie to wygląda. Lubię ten bronzerek. Tak łatwo się nim pracuje, wiecie? No i sięgamy po róż. I ja tutaj mam róż Glam Shop, płynny w odcieniu Faworyta. Trzeba go wstrząsnąć przed użyciem. I ja najczęściej wyciągam sobie to kopytko i wykładam sobie tak, że sobie rozmazuję wszyściutko. Ładnie, pięknie. I potem łatwiej jest mi go wprowadzić w pędzelek. Ostatnio najbardziej lubię używać sobie takiego gęstego, zbitego pędzelka jak do podkładu i to jest akurat Bangor Head Get It Covered. I sobie tutaj, wiecie, nakładam, ale tak sobie dobrze wpracowuję ten róż w pędzelek. Tak wbijam porządnie, żeby był równomiernie rozłożony, żeby mi nie zrobił od razu, wiecie, jakieś takie kropki, jakieś plamy. Tylko sobie, subtelnie buduję. I dzisiaj sobie nakładam tak troszkę wyżej, nachodząc wręcz delikatnie na zewnętrzny kącik oka. Pomyślałam sobie, że w sumie dawno nie było takiego odcinka makijażu kosmetykami z Project Pan, bo czasami robiłam takie odcinki w poprzednich jakby edycjach, w poprzednich rokach, ale też wiecie, robić na przykład tam regularnie tego typu odcinki, to tak wydaje mi się, że trochę bez sensu, no bo te kosmetyki się nie zmieniają tak często, więc te makijaże i tak byłyby dosyć podobne. No ale może właśnie powinnam raz na jakiś czas zrobić taki odcinek typowo z makijażem wykonywanym kosmetykami z Project Pan, żeby też pokazać Wam właśnie jakich używam, co mi się sprawdza na przykład do aplikacji i tak dalej, i tak dalej. Dajcie znać, co myślicie, jak to powinno wyglądać. Na razie tego różu wydaje się dosyć sporo, ale ja zauważyłam, że wiecie, jak przypudruję sobie twarz, to automatycznie to wszystko tak blednie i potem i tak muszę coś tam dokładać, więc po prostu nakładam od razu sobie trochę więcej, a potem to się wszystko złagodzi, używając pudru. I właśnie, pudru będę używała sobie na początek tego. Jest to Woalka z Glam Shopu, puder, który już od ubiegłego roku próbuję zużyć, ale jest go tak dużo, on jest tak wydajny i tak, wiecie, tutaj zbity porządnie, bo to jest prasowany, nie prasowany, tylko wypiekany puder, który był, wiecie, z taką górką. Teraz już jest w miarę płaski, ale jednak wciąż jest go sporo. Niemniej bardzo lubię go nakładać właśnie na okolice policzków, tutaj górną część czoła, bo dodaje takiej miękkości w makijażu, że ta cera nie jest taka całkowicie płaska, tylko delikatnie odbija światło, ale jednak nie tak, wiecie, jak rozświetlacz. I bardzo mi to odpowiada. A na resztę twarzy użyję sobie Loose Powder od Starsów. Stars i Bryska to była ta kolekcja. Bardzo fajnie wygładzający jest ten puder. Ciekawe, czy jest jeszcze dostępny do kupienia. I tutaj użyję sobie takiego pędzelka. To też jest taki teoretycznie do podkładu, tylko troszkę inny ma kształt. Taki jakby puszysty, języczkowy. I ten wklepuję sobie w brodę, w nos i boczki nosa. Troszkę pod oko. Mam takie świeże spostrzeżenie makijażowe ostatnio. Czasami robimy pewne rzeczy, nawet bardzo często. Wiele rzeczy robimy tak, wiecie, trochę z automatu. I ja z automatu bardzo często pudrowałam sobie właśnie twarz, no bo wiem, że moja twarz potrzebuje pudru i tak, wiecie, ta strefa T to zawsze była tak, wiecie, cyk, 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 bardzo, że tak powiem, obficie, obszernie pudrowana, no bo tego wymaga moja skóra. I często nakładałam właśnie, wiecie, na czoło, nos i te boczki nosa, tutaj troszkę jakby pod oko i okolica ust i broda. Ale od dawna jakoś tak ignorowałam sygnały, że nie lubię, kiedy pudru jest za dużo w tym miejscu tutaj.
że od razu jakoś tak to tak wygląda tak makijażowo mocno. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, że tak od razu tak się pudrowo robi, że ta okolica od razu, jak nałożę sobie tutaj puder, to wygląda wręcz lepiej niż bez, ale jak nałożę sobie tutaj, to wygląda gorzej niż z. I wiecie, czasami po prostu ignorujemy jakieś takie spostrzeżenia, albo nasze obserwacje, albo po prostu z automatu robimy i nawet nie patrzymy. No i po prostu przestałam tą okolicę pudrować tak intensywnie, albo w ogóle jej nie pudruję, albo pudruję delikatnie, albo właśnie bardziej woalką niż matującym pudrem i od razu po prostu bardziej mi się to podoba, no bo ta okolica mi osobiście się nie świeci, nie poci, więc nie muszę jej jakoś specjalnie mocno pudrować. Jeżeli Wy macie jakieś takie nowe spostrzeżenia w makijażu, że coś robiliście z automatu, a potem się okazało, że jednak lepiej wygląda inaczej, to koniecznie napiszcie. Jestem ciekawa, czy też miewacie takie obserwacje. Zbliżyłam Was jeszcze bardziej do siebie, bo będziemy robić brwi i tutaj standardowo będę sięgała po mój pisaczek z NYXa na początek. I będę lekko uzupełniać sobie tylko jakieś pojedyncze włoski, ewentualnie lekko mocniej definiować kształt makijażu, w sensie kształt brwi. Ale wiecie, nic jakiegoś tam specjalnie mocnego. Tyle czasu mam ten pisak, a on cały czas przepięknie pisze, jest intensywny, to jest niesamowite. Czasami miałam tak, że jak on gdzieś tam sobie leżał, to miałam wrażenie, że właśnie troszeczkę jakby traci tą intensywność, ale to wystarczyło go, wiecie, po prostu postawić pionowo jakby tym czubeczkiem do dołu, żeby tak, wiecie, namoczył się mocniej, ale teraz on właśnie leżał u mnie normalnie, legalnie i cały czas pięknie pisze. Petarda. No i na to użyję sobie Claresa True Glue żel do brwi. Czasami sobie robię tak, że najpierw nakładam sobie żel, a potem ten pisaczek, a czasami odwrotnie. To w zasadzie różnie. Już chyba za długo mam tą grzywkę. Na szczęście mam jutro fryzjerkę. Jeszcze chciałabym sobie użyć pisaczka do piegów. To jest ten z Belle i Red Lipstick Monster z tej kolekcji pierwszej. I słuchajcie, on mi się chyba kończy. Dacie wiarę? Naprawdę widzę, że on już coraz mniej tego tuszu nakłada i jak właśnie zazwyczaj robię piegi w ten sposób, że nakładam na palec, a potem odbijam na twarzy, żeby były bardziej naturalne i takie miękkie te piegi, to on naprawdę tak, no tak się trzeba trochę tutaj nagimnastykować już, żeby go nałożyć jakąś sowitą ilość. Na twarzy bezpośrednio może troszkę mocniejsze są faktycznie te piegi, a tak na palec jak zwykle robiłam, no to tak nie za wiele tego jest. A on cały czas, słuchajcie, stoi u mnie w takim pojemniczku na pędzle, właśnie tak odwrócony, więc to nie jest tak, że teraz wiecie, ta końcówka nie jest na przykład namoczona i tak robi, tylko on cały czas tak stoi, więc jestem prawie że pewna, że zbliżam się do końca tego pisaka. Będę w ogromnym szoku, jak mi się go uda zużyć, naprawdę. Świetnie mi służył, więc nie, że jakoś tam bardzo pragnę go zużyć na siłę. No tak bezpośrednio tutaj już troszeczkę więcej, troszeczkę są mocniejsze te piegi, więc ewidentnie już jest taki troszkę wypisany. No ale póki jeszcze robi kropki, to go będę używać. No mimo, że już troszkę ma. Nie pamiętam, w którym roku wyszła ta kolekcja. Już praktycznie przestaje pisać, więc muszę go znów tak wziąć, wiecie, żeby się końcówka namoczyła. Chciałabym też nałożyć sobie troszeczkę rozświetlacza i ostatnio bardzo ciągnie mnie do tego kremowego z RMS Beauty. Nie jest on w moim Project Pen wszakże, ale tak mi się ostatnio najchętniej po niego sięga. Wyciągam sobie trochę, rozsmarowuję i nakładam sobie na pupkę gąbeczki i tak sobie tutaj wklepuję. Taki ładny, zdrowy się ten policzek zrobił. No i możemy przejść w takim razie do makijażu oka. Zacznę sobie oczywiście od bazy pod cienie. I jeszcze nie mam pojęcia, co chciałabym zrobić. Na pewno użyć chociaż jakiegoś produktu z Project Pen. A w Project Pen mam tak, cień taki w płynie, Belle i Red Lipstick Monster. Mam taki sztyft dwustronny, w zasadzie głównie koncentruję się na jednej jego stronie i beżowy cień, więc może od tego beżowego cienia sobie zaczniemy. Duży, puszysty pędzelek
i zrobię sobie, wiecie, taką bazę, lekko wyrównam koloryt powieki i ten beżowy cień to jest matowy cielak z Glam Shopu. Bardzo, bardzo lubię w ogóle ten beżowy cień i ma fajny odcień i fajną pigmentację, wszystko tutaj się zgadza. Mam też właśnie taki pisaczek, taki sztyft i zużywam tą stronę. Ja ją w ogóle wzięłam do Project Pen z myślą, że będzie spoczko jako rozświetlacz, bo on jest taki lekko perłowy, ale powiem Wam, że tak średnio, że tak, no czasami go tak użyję tutaj, ale on jest za suchy, żeby go tak, wiecie, tutaj rozsmarowywać na policzkach, bo robi się, po prostu jest za suchy i jak muszę dużo siły użyć i przez to się po prostu mi wszystko rozwala, więc rozgrywam go sobie na dłoni i po prostu wklepuję, ale to dużo kosmetyku się po prostu zużywa w ten sposób i tak wydaje mi się, że to nie jest dobra opcja. Może parę razy sobie użyję, ale w zasadzie szkoda mi w ten sposób go zużywać. Chyba że na jakieś takie malutkie miejsca, to wtedy spoko. No i jeżeli chodzi o oczy, no to jest jakby jedyna strefa, w którą chciałabym jakby sobie wrzucić parę rzeczy, bo i tak będę tymi rzeczami w tym miesiącu pracować. Mam tutaj w zasadzie 3, a nawet można powiedzieć, że 4 nowości, wszystkie od marek niszowych, wszystkie dostałam w zasadzie. Aktualnie pracuję sobie nad odcinkiem z tą paletą Succulent Dew od Singe Beauty. Przepiękna paleta, taka wiecie, zielono-fioletowo-różowa, prześliczna jest i aktualnie właśnie zaczęłam nagrywać z nią już odcinek. Następną paletą jest Artitude Moonlight Muse. Przepiękna paleta, która wyszła też jakby przy tej kolekcji wyszło też kilka takich pojedynczych jakby cieni, które nawet nie wiem, czy one są jakieś multichromowe czy duochromowe, muszę to jeszcze sprawdzić, bo tych jeszcze nie dotykałam. Także mamy tutaj też paletkę Artitude i jej Wam, słuchajcie, jeszcze nie mogę pokazać, bo premiera jest dopiero jutro. Także wnętrza Wam jeszcze nie pokażę, ale mogę pokazać Wam, że jest piękna i myślę, że wielu osobom przypadnie ta kolorystyka do gustu, bo trochę Was znam, słuchajcie, trochę Was znam. No i też mogę pokazać, ale tylko w ten sposób, bo chyba też 30 jest premiera. Nowość od Cosmic Brushes, czyli paletka Angeliki. To jest ten mniejszy format jak było w tej gotyckiej. Była Gothic paleta i to było ile? 12 cieni i tutaj też jest 12 cieni, więc mamy takie nowości, które chciałabym sobie potestować na pewno w tym miesiącu, bo no chciałabym w zasadzie z każdą z tych palet nagrać odcinek, więc słuchajcie, czeka mnie 18 makijaży do zrobienia, także trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi oczy nie odpadły i skóra się od kości nie oderwała, nie? W związku z tym, że mieliśmy już premierę Succulent Dew, to mogę sobie jakby pokazać Wam i użyć sobie tych cieni. Chciałam chwilę porozkminiać, co w ogóle robić, żeby też nie powtórzyć looków z tygodnia makijaży. No i mam w sumie w głowie jeden taki makijaż, który też myślałam, że może zrobię, a jednak chyba nie zrobię, więc zrobię go dzisiaj. Why not? I zacznę sobie od tego intensywnego różu, to jest Astridia. I Astridię będę sobie tutaj wprowadzać w zewnętrzny kącik i sobie od razu wszystko blenduję. Inspiracją do tego make-upu to będzie w zasadzie mój stary makijaż, taki trochę artystyczny i połączenie tutaj było w zasadzie takiej czerwienio, maliny i błękitu, a my sobie zrobimy taki właśnie różo fuksję z fioletem. I tak sobie troszkę artystycznie wyciągniemy oko optycznie kępkami. Oczywiście swatche tej palety i jakby całą recenzję zobaczycie w najnowszym odcinku, który będzie następny, także nie będę Wam tutaj za dużo, że tak powiem, się rozgadywać na ten temat. Zresztą jeszcze sobie tak w pełni jej nie przetestowałam, bo używam jej drugi raz, nie? No ale po tygodniu makijażu to już na pewno będę miała Wam coś ciekawego do powiedzenia na temat tej palety. W ogóle marka Singe Beauty to jest marka influencerki Angeszki. Możecie ją kojarzyć właśnie z jej kanału. Ona bardzo dużo też testuje takich niszowych kosmetyków, niszowych palet i robi makijaże takimi właśnie niszowymi paletami, więc myślę, że jeżeli ktoś jest troszeczkę chociaż w tych niszowych markach tak zaznajomiony, to myślę, że pewnie będzie ją kojarzył. I właśnie jakiś czas temu odezwała się do mnie na Instagramie, czy nie chciałabym przetestować nowej kolekcji. Ja oczywiście bardzo chętnie wszelkiego rodzaju niszowe
marki, niszowe palety wołają mnie totalnie. A tak naprawdę chciałam już od dawna spróbować Essence Beauty i w ogóle jakby mam coraz więcej, wiecie, na liście tych niszowych marek, które chciałabym sprawdzić, więc no, czeka mnie w tym roku pewnie testowanie różnych cudów. Chociaż cały czas jestem na low buy, ale myślę, że jeżeli chodzi o palety, to może na kilka się skuszę. Zobaczymy, co tam ciekawego będzie wychodzić. Jest jeszcze na mojej liście takich do sprawdzenia marek, no to na pewno Glaminatrix, na pewno Nomad Cosmetics, Ensley Rain, którą wiecie, jak ktoś zużyje raz, to wiem, że po prostu cały czas mu pisze mi, wiesz, musisz coś spróbować. Ja wiem, mnie też woła Ensley Rain, ale no te palety są akurat naprawdę wybitnie drogie. Tak jak te są też zwykle takie, wiecie, droższe, bo to jest naprawdę super jakość, to Ensley Rain jest jeszcze po prostu droższy, ale myślę, że się w końcu skuszę. No dużo jest tych marek, tam nie ma co w ogóle tutaj wymieniać, bo jest tego cała masa. No Blend Bunny w ubiegłym roku udało mi się przetestować, w tym roku już Cinch Beauty doszło, także mamy oczywiście Altitude. No i jest fajnie. Zobaczcie, buduję sobie cały czas ten sam kolor. Tylko sobie tak to wszystko rozcieram, że tworzy nam fajną głębię i wygląda jakby było tutaj troszeczkę więcej tych kolorów. Ok, i możemy sobie przejść w takim razie do Rabea. To są w ogóle nazwy sukulentów, więc one są takie specyficzne. Nie wiem nawet, czy one są po angielsku, może nawet bardziej, wiecie, jakaś łacina. I ten jasny fiolecik nakładam sobie teraz od wewnątrz i lecimy sobie w kierunku, ależ to połączenie kolorystyczne jest przepiękne. Przepiękne. I ja, słuchajcie, nie będę dzisiaj nakładać cieni na dolną powiekę. Chcę, żeby był taki trochę artystyczny efekt, artystyczny sznyt, ale właśnie tylko górna powieka, bo będę się starała optycznie jakby sobie oddalić oczy, tak jakby wydłużyć, oddalić, nie wiem jak to nazwać, więc będziemy sobie może zaraz tutaj coś jeszcze działać w zewnętrznym kąciku. Nie pamiętam, jak tamten makijaż robiłam, który Wam pokazywałam, ale wiem, że też dolna powieka nie była pomalowana. No pigmentacje mają super. Zobaczcie, żeby taki pastelowy mat tak się nakładał po prostu rachu ciachu puszystym pędzelkiem, to jest po prostu super. Petarda. Jestem bardzo zadowolona z tej palety. Póki co. I dołożę sobie jeszcze odrobinę prenia. To jest taki bardzo delikatny pudrowy róż, który tak liczę, że troszeczkę mi może jeszcze rozjaśni ten fiolet. O, tutaj. No, jest troszeczkę jaśniej, więc mamy trochę mocniejszy gradient po prostu. I wracam sobie do różu. Lekko jeszcze przeblendowuję te dwa kolory. Czy ja mam tu jakąś kreskę? Akurat takie ujęcie zrobiłam, że nie widzę. Nie widzę. Przyjrzałam się temu makijażowi i ja, słuchajcie, tam raczej kreski nie mam, ale efekt takiej kreski robią tam rzęsy sztuczne. Więc, no nie wiem, chyba spróbujemy sobie zrobić tak jak właśnie tamten make-up, bo po prostu podoba mi się vibe tamtego make-upu. Myślę, że mogę sobie tylko leciutko jeszcze tą zewnętrzną część oka przyciemnić i może użyję sobie Live Forever, taki piękny burgund wino, żeby tutaj dodać jeszcze głębi i nakładam w zewnętrznym kąciku dosłownie przy samych rzęsach i lekko wyciągam na zewnątrz, żeby też stworzyć taki leciutko wyciągnięty efekt. Nie chcę też nakładać za dużo tego koloru, żeby nie zjadł mi tego pięknego różu tutaj. Więc not too much. I teraz wracam sobie do mojego beżowego cienia. Sięgam po trochę bardziej precyzyjny pędzelek na zasadzie, że jest nie aż taki puszysty jak ten, którego używałam pierwotnie. I trochę sobie tutaj, nawet za dużo, troszeczkę sobie tutaj podczyszczę, żeby nie mieć efektu opadającego kącika, tylko raczej, wiecie, taki lifting. O, widzicie to? This is it. I ja nie będę tuszowała sobie rzęs, bo chcę mieć efekt takiego wydłużonego jakby oka, w sensie
jakby, nie wiem, szerzej rozstawionego, taki vibe właśnie gdzieś tam mi się marzy. Jeżeli zacznę tuszować rzęsy, no to one będą tutaj mi sprawiały, no jakby balansowały wszystko. A ja dzisiaj tego nie chcę, więc słuchajcie, przykleję sobie od razu sztuczne. Sięgnęłam sobie po model Foaming Wispies z Ardell oczywiście. I będę je sobie przyklejać w zewnętrznym kąciku, wręcz trochę wychodząc poza wiecie, jakby kącik mojego oka i lekko podnosząc sobie tą kępkę, czy tam te rzęsy, żeby mieć właśnie taki efekt troszeczkę uniesionego kącika. O, widzicie, coś takiego właśnie mi chodziło. Oby się udało też na drugiej połówce, w sensie na drugim oku. Cyk. Widzicie to? Tak jakby oddalone trochę od siebie oczy się robią. Gdybym wytuszowała rzęsy, nie miałabym tego efektu. Bo wtedy te rozjaśnienie tutaj by po prostu zniknęło. Mielibyśmy przyciemnienie znowuż. Więc o taki efekt mi chodziło. It's a vibe. Teraz trochę mi stylówka nie pasuje, bo jest taka zbyt, wiecie, taka zbyt przytulna, zbyt cozy. I myślę, żeby użyć sobie jeszcze trochę tego cienia od Red Lipstick Monster. I pytałyście mnie czasami, jak ja nakładam te cienie, że one mają tyle, że tak powiem, pigmentu i że są takie intensywne, że wy jak nakładacie i rozcieracie, to one znikają. Właśnie sekretem jest to, żeby je nakładać pędzlem, a nie tak, wiecie, palcem bezpośrednio. Więc ja wykładam sobie trochę na blaszkę, wklepuję sobie trochę w pędzel i wklepuję sobie w powiekę. Tutaj muszę zobaczyć, jak mocno chciałabym rozjaśnić tą okolicę, więc na razie tak ostrożnie sobie zaczynam. Tutaj myślę, że nałączenie będzie spoko i tak troszeczkę, żeby mi schodziło do wewnątrz. Tak będzie ok, tylko jeszcze sobie trochę dołożę. Zobaczcie, jak się pięknie to buduje. Chyba zrobimy sobie taką metamorfozę, że wiecie, zmienię sobie może stylówkę, uczesanie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało na koniec, ale jeszcze kontynuujemy. Dołożyłam sobie jeszcze jedną dawkę i dokładam. Dołożę też odrobinę pod łukiem brwiowym, żeby jeszcze tutaj było więcej blasku. Piękności. Uwielbiam ten cień, jest po prostu przepiękny. Trochę może w kącik, czy już niekoniecznie? Może troszkę. Taka iskiereczka. Teraz, żeby jeszcze mocniej jakby podnieść optycznie efekt jakby pod okiem, nie wiem co powiedziałam teraz, żeby mieć mocniejszy taki efekt liftingu, tutaj sobie jeszcze wytrę, być może coś tam mi się odbiło, osypało, bo widzę taki lekko różowy odcień pod okiem, więc to sobie wycieram po prostu gąbeczką po podkładzie i wracam znowu do beżowego cienia. Lekko sobie nałożę ten beżowy cień na dolną powiekę, żeby ona mi się troszeczkę tak, wiecie, schowała. Wiem, że to jakby wypłaszczy mi trochę oko, sprawi, że będzie takie mniej zdefiniowane, ale trochę mi o to chodzi w tym make-upie, żeby mieć taki efekt, wiecie, zliftingowany, troszkę nieproporcjonalny. No nie wiem, no taką mam wizję, no co zrobię, no co zrobię? No ale widzicie to? Widzicie, jak to oko zupełnie inaczej wygląda, ma taki inny kształt, vibe, w ogóle, no, podoba mi się to. Nie użyłam sobie bazy pod błyski, ale tutaj nie było w ogóle potrzeby. Ale może tak jeszcze odrobinkę użyję sobie tego damp, tak tutaj na połączenie tych dwóch kolorków, żeby przechodził mi ładnie w ten różowy. I zrobimy sobie do tego jakieś takie chłodne, neutralne, zgaszone usta. Użyję sobie właśnie konturówki z Project Pen. To jest Stars Blanket, ta nudziakowa. Ma fajny, taki chłodny odcień. Mało jest takich konturówek na rynku, takich naprawdę chłodnawych. I chyba nałożę tą konturówkę na całe usta, bo ona na konturze no, wygląda pięknie, ale powiem Wam, że ostatnio nakładałam na całe usta i byłam zachwycona, bo wygląda jeszcze bardziej tak, nie wiem, sinawo, oliwkowo, brązowo, no bardzo mi się podoba. Tak mnie korci, może trochę tego takiego ala fioleciku, tak sobie trochę tutaj na usta,
nałożyć. Ma to sens? Nie wiem, chyba to nie jest to, czego szukałam. Jest ogólnie ok, więc nałożę sobie na wierzch jeszcze ten błyszczyk, też Belle i Red Lipstick Monster w odcieniu 01 Dewy. On ma taką niebieską nutkę. Niebieskie drobinki. Dziewczyny, kochane. Oczywiście aplikator wycieramy. Ja nienawidzę wrzucać takiego brudnego aplikatora z powrotem do opakowania. I pozwólcie, że troszeczkę tutaj coś pozmieniam, żeby bardziej oddać charakter tego make-upu i zaraz wracam. Czy wy to widzicie? Jaką ogromną metamorfozę robi zmiana włosów i ubrania w kwestii makijażu również. I'm obsessed. Nie no, ten look. Rewelka, po prostu... O, jest taki edgy, I love it. Bardzo podoba mi się ta opcja jakby bez maskary, a z samymi rzęsami, co sprawiło właśnie, że to oko ma taki, wiecie, bardziej taki wydłużony jakby kształt, oddalony od siebie. Gdybym wytuszowała dolne rzęsy i nawet górne, to już by to wyglądało inaczej. A tak to ma taki bardzo ciekawy vibe. Dajcie mi znać, co wy myślicie o takiej opcji, właśnie nie tuszowania, a przyklejania samych takich rzęs. To nawet nie są całe rzęsa, takie powiedzmy 3/4, bo one były, zobaczcie, przycięte, więc nie wiem, połówki 3/4 mniej więcej, żeby właśnie tak sobie eksperymentować z naszym wizerunkiem, bo dlaczego nie? Makijaż nakładamy prawie codziennie, więc czemu by nie nakładać inaczej raz na jakiś czas chociaż? No cóż, nie ukrywam, że mega jaram się tym miesiącem, bo mamy tutaj dużo nowości, przepiękne palety, ale przed mną też całkiem sporo pracy, więc, więc i fajnie, i nie fajnie. Znaczy, oczywiście, że zawsze fajnie, tylko po prostu mam dużo do nagrania, dużo makijaży. Succulent Dew jakby... Po tym, co do tej pory, że tak powiem, poużywałam, to dla mnie jest petardziątko, ale to zobaczycie w kolejnym odcinku, jakie makijaże można za jej pomocą stworzyć. Jeżeli chcecie zobaczyć również kolejne palety i kolejne makijaże, no to koniecznie zaobserwujcie ten profil, zaobserwujcie mój kanał, zostawcie jakiś komentarz, dajcie znać, czy lubicie niszowe marki, czy jesteście w tym świadku, czy jeszcze nie. A no i napiszcie, co myślicie o takiej project penowej w zasadzie wersji kosmetyczki miesiąca. Jestem ciekawa, co myślicie, więc czekam na wasze komentarze, czytam wszystkie. Nie zawsze uda mi się na wszystkie odpisać, ale staram się. Staram się, może troszkę z opóźnieniem, ale staram się jak najczęściej odpisywać, także I see you guys, I see you. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa.